Cześć, dzisiaj zapraszam Was na prezentację oraz test praktyczny głośnika Tronsmart Bang. Jest to solidny sprzęt w rozsądnej cenie, natomiast dokładnie dzisiaj posłuchacie moich wrażeń oraz próbek dźwięku. Dokładne ceny sprawdzicie sobie klikając link w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Kolejny świetny głośnik Bluetooth od marki Tronsmart. Tym razem będzie to taki jeden z podstawowych modeli, czyli Bang. Dlaczego tutaj z góry już mówię, że świetny? Ponieważ głośniki marki Tronsmart na moim kanale się już pojawiały, czyli Bang SE i Bang Max. Ten drugi był naprawdę mocarny, a pierwszy był naprawdę przyzwoity, jeśli chodzi o głośniki średniej wielkości. Tronsmart Bang jest odrobinkę mniejszy, odrobinkę tańszy, bo za 300 zł z haczykiem da się go kupić, czyli cena jakaś niewygórowana, a jednocześnie moc i jakość dźwięku jest tutaj na bardzo dobrym poziomie. Na początek spójrzmy sobie, co dostajemy w zestawie, jak to wygląda. Na kartoniku mamy trochę informacji, dźwięk 360 stopni, czyli ten dźwięk nie gra tylko do przodu, a gra jakby w obie strony. Mamy funkcję TuneCon, czyli odpowiednik funkcji TWS do sparowania dwóch głośników. Mamy też equalizer, po boku wizualizacja, jak to wygląda w środku. I mamy też do ściągnięcia aplikację marki Tronsmart, tak dla użytkowników telefonów Apple, jak i telefonów z Androidem. Technologia SoundPulse, czyli patent tego właśnie producenta na jakość dźwięku. Odporność IPX6, czyli nawet na jakiś nie za mocny deszczyk ten głośnik jest odporny, ma uszczelnione przyciski. Oczywiście nie zabrakło efektów świetlnych, aplikacja equalizer, kilka możliwości podłączenia urządzeń i nawet NFC. I już za chwilkę oglądamy głośniczek, natomiast zobaczmy, co jeszcze w opakowaniu. Mamy informacje gwarancyjne, mamy też instrukcję, opis wszystkich przycisków, portów, no i kabelki do ładowania, czyli USB na USB typu C oraz mini jack na mini jack do podłączenia urządzenia przewodowo. A dlaczego coś podłączać przewodowo do głośnika, który w nazwie ma bezprzewodowy? A dlatego, że gdybyście na przykład podłączyli telefon przewodem, to moduł Bluetooth w telefonie jest wyłączony i moduł Bluetooth w głośniku też nie pobiera energii, czyli oba urządzenia, i to, które przesyła dźwięk, i to, które odtwarza, będą po prostu grały trochę dłużej. Tak więc też warto to wziąć pod uwagę. I patrząc po kolei od góry mamy uchwyt z logo marki Tronsmart. Uchwyt przydaje się do przenoszenia głośnika, który jest dość ciężki, ponieważ jego waga to nieco ponad 3 kg. No i mamy tutaj 60 W mocy grającej RMS, czy jak na ten gabaryt głośnika myślę, że odpowiednio ten dźwięk i tak jest naprawdę mocny. O parametrach i o tym, jak długo wytrzymuje na jednym ładowaniu, posłuchacie za chwilkę. Natomiast patrząc dalej, mamy tutaj taką materiałową maskownicę praktycznie dookoła tego głośnika, dlatego mamy ten dźwięk 360 stopni. Nie mamy żadnej zabudowanej ściany z tyłu. Po bokach dwie pasywne membrany basowe, bardzo ładnie wykonane, z drugiej strony to samo. Z przodu logo marki Tronsmart, element LEDowy, z tyłu tego elementu już nie ma. Teraz jak włączymy głośnik, no to był dźwięk powitalny. Tutaj diody sygnalizują poziom naładowania baterii. Mamy tryby, mamy ulepszenia. Przycisk play, pauza, plus minus, przycisk sound pulse, przycisk mode do trybów, przycisk True Connect, moduł NFC i diody oraz włącznik, wyłącznik. Tu jest kontrolka powiadamiająca i tu jest osobna kontrolka od tego dodatkowego trybu. No i diody też mamy po bokach w tych głośnikach pasywnych, ale jeszcze pokażę Wam jedną ciekawą rzecz, czyli gniazda. Tak więc przyciski mamy uszczelnione w takim gumowym panelu, czyli one właściwie znajdują się pod nim. Dlatego jakiś lekki deszcz czy ochlapanie wodą przypadkowe tego głośnika nie przerażają. I z tyłu mamy też uszczelkę, ponieważ na deszcz warto sobie porty zakryć, jeśli byśmy chcieli cały czas korzystać z tego głośnika. Uszczelka jest porządna i we wnętrzu mamy reset, port USB, czyli możliwość odtworzenia muzyki z pendrive'u czy z jakiegoś dysku, port USB typu C do ładowania, AUX do odtwarzania dźwięku przewodowo oraz czytnik kart microSD też do odtwarzania muzyki z takiego właśnie źródła. Ok, lecimy z testem i z wrażeniami z odsłuchu. Po kolei Wam ten głośnik włączę, zobaczcie jak to się odpala. Jest sygnał połączenia. Jeśli włączamy equalizer, czyli ten tryb Sound Pulse, na chwilę dźwięk się wyłącza. Naciskanie przycisku Power przełącza nam efekty RGB lub możemy je wyłączyć w celu oszczędzania energii.
OK, połączyłem się z tabletem. Sygnał maksymalnego poziomu dźwięku i lecimy z pierwszą próbką. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now, 'cause I feel so free now. I powiem Wam, że muzyka rozrywkowa brzmi świetnie. Wokale czyściutkie, do tego mocny bas, jak na tak niewielki głośnik. To jestem naprawdę zaskoczony, że jest aż tyle tego basu. No te dwie pasywne membrany po prostu robią robotę. Do muzyki rozrywkowej rewelacyjny głośnik. Tutaj nie mam żadnych uwag co do tego odsłuchu. Jest głośno, jest mocno, jest czysto, wyraziście, tak jak ma być. Natomiast puszczę Wam jeszcze raz ten fragment i nacisnę w międzyczasie tryb Sound Pulse. Zobaczcie, jak ten dźwięk się wtedy zmienia. It doesn't really matter, 'cause you're here now. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. Doesn't really matter, 'cause I feel so free now. No cóż, tym trybem Sound Pulse ten dźwięk nabiera przestrzenności. Tak więc ta opcja może się przydać nie tylko przy odtwarzaniu muzyki, ale o tym za chwilę. Muzyka orkiestralna, muszę przyznać, że brzmi lepiej niż na większości głośników, nawet takich troszeczkę większych i droższych. Natomiast nie ma to jak odsłuch na słuchawkach w takich bardziej wymagających gatunkach muzycznych. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że nie było źle. A teraz kolejny wymagający gatunek, muzyka rockowa. No cóż, muzyka rockowa brzmi świetnie na obu trybach, czy na trybie Sound Pulse, czy na trybie podstawowym. Finally, we have returned. Okej, tutaj jak tryb domyślny podczas oglądania filmów i seriali zaskoczył mnie dużą wyrazistością dialogów, niezłymi efektami, ale czegoś tam brakowało. Takiej właśnie przestrzenności, włączając tryb Sound Pulse, efekty specjalne robią się dużo lepsze. No i zostały nam gry. Przeładowuję. Jesteśmy wewnątrz. Mamy przewagę pozycyjną. Zdjęty. Przyładowuję. Cel już się nie liczy. Kontakt z celem. Zaraz mnie podziurawią. Widzę jednego tam. Nowy lider są. Zaraz
No i sprawdźmy sobie jeszcze inne opcje odtwarzania. Otwieramy panel i chociażby sprawdzimy pendrive'a. OK. Pendrive został wykryty automatycznie i po prostu rozpoczęło się odtwarzanie. I podczas korzystania z pendrive'a możemy korzystać z play pauzy, przytrzymać długo plus na przykład, żeby przeskoczyć utwór. Natomiast odtwarzane są standardowe MP3, to takie zwyczajne formaty, na przykład nie czytam tutaj formatu FLAC, bo też takie utwory są na tym pendrive'ie. Ale zobaczmy teraz kartę pamięci. OK, karta jest. I przy okazji efekty LEDów Wam pokażę. To jest taki efekt reagujący na muzykę. Mamy wyłączone. Domyślny efekt, gdzie te kolory po prostu się co chwilę zmieniają. No i to by było na tyle, bo mamy znów ten efekt reagujący na muzykę. Natomiast to nie wszystko, jeśli chodzi o USB, ponieważ poza samym odtwarzaniem dźwięku, to mamy także tutaj tryb dzielenia się energią, czyli jak podepnę sobie kabelek i na przykład chcę podładować dmuchawę, podłączam i proszę bardzo, urządzenie mi się ładuje. Oczywiście nie jest jakąś super mocą, nie spodziewajmy się fast chargingu, ale można sobie w razie czego podczas jakiejś imprezki na grillu na przykład podładować troszeczkę telefon. No i wtedy zdecydowanie LEDy sobie wyłączcie, żeby ten prąd za szybko nie uciekł. Ja jeszcze sobie sprawdzę NFC. Włączam NFC w telefonie, włączam Bluetooth i zobaczymy, czy ładnie mi się z telefonem ten głośnik sparuje. Przykładam. Jest łączenie z urządzeniem TronSmart Bank, czyli NFC łapie dobrze. Już się łączy. Natomiast to jeszcze nie wszystko. Ponieważ TronSmart ma też aplikację, wybieramy sobie głośnik, który mamy, w tym przypadku TronSmart Bank. Wyszukuję. No i mamy głośniczek połączony. Możemy wtedy sobie chociażby sprawdzić firmware. Mamy pozostałe głośniki. Mamy też wybór języka, polskiego co prawda nie ma. Update'y, styl. Natomiast ciekawsze zakładki mamy na dole, ponieważ możemy sobie dorzucić jeszcze basu, jakby nam było mało. Możemy włączyć tryb Sound Pulse. Mamy też dodatkowe ustawienia oraz tryb Customize, gdzie możemy sobie po swojemu tutaj to wszystko poprzestawiać. No i ostatnia zakładka. Mamy tutaj wybór trybu, czyli Bluetooth, AUX, karta, dysk, funkcję Broadcast, gdzie możemy połączyć się z innymi głośnikami tego typu. Ręcznie możemy sobie ustawić diody na wybrany kolor. Czyli na przykład chcę niebieski, robię sobie niebieski. No mamy też te trzy tryby Solid On, tryb Beats i wyłączone podświetlenie. I na dole możemy wyłączyć cały głośnik. Klikamy i on nam się wyłącza. Tak więc w tej chwili wiecie chyba już wszystko. Ok, czas na kilka słów podsumowania. Jeśli chodzi o głośniki w dobrej cenie, to jednocześnie grają naprawdę nieźle. To TronSmart Bank jest jednym z najlepszych głośników tego typu. Kupując ten sprzęt, wydając względnie nieduże pieniądze, dostajemy naprawdę solidny, dobrze grający sprzęt. A mamy także dodatkowe funkcje
Osobiście lubię testować sprzęty tej marki, jest to jak na razie trzeci głośnik i za każdym razem te testy wypadały bardzo pozytywnie na korzyść sprzętu. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli sprawdzić cenę, to link macie w opisie filmu, kliknięcie, zobaczycie, gdzie w tej chwili jest najtaniej. A jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, czy napisanie komentarza lub udostępnienie filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. No i na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się.